Cześć, z tej strony Gosia. I Miłosz. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku u nas na kanale. Dzisiaj będzie długo wyczekiwany, wiem, przez niektórych roślinny odcinek, więc na wstępie powiem, jeśli lubicie nas, lubicie ten kanał, lubicie nasze filmy, to zachęcamy Was do zostawienia subskrypcji. Będzie nam bardzo miło, my się cieszymy z każdego nowego subskrybenta. A w dzisiejszym odcinku będziemy rozpakowywać rośliny, które przywiozłam. Roślinna paczka. Tak, roślinną paczkę będziemy rozpakowywać. Będziemy też przesadzać rośliny, bo kupiłam taką gotową mieszankę bigosu do roślin na Allegro, ja ją kupiłam. Planem na dziś też jest przesadzenie frytka, bo on jest już taki wielki w tej małej doniczce, więc go sobie przesadzimy. Coś mu jeden liść dotyka. No biedny jest, więc musimy go przesadzić. Będziemy też przesadzać tego oto fikusa, który dostał na razie osłonkę po pomidorkach, więc też musimy go przesadzić, bo on jest w samym włóknie kokosowym posadzony, więc też trzeba sobie to oczyścić korzenie. I jeszcze planem na dziś jest odmłodzenie tej oto smurzyny Khaleesi Pink Lady, bo zobaczcie, jak ona się tutaj już zaczęła mi usychać, się robi naprawdę brzydka, więc ją sobie potniemy, ukorzenimy od początku i później jak się ukorzeni, no to oczywiście ją sobie kiedyś w przyszłości będziemy sadzić. No i jeszcze muszę, wiecie, te rośliny co rozpakuję, to będę musiała przejrzeć co jak tam się miewa, bo te rośliny tak stoją tutaj już chyba ponad tydzień w tym koszyku. Od zeszłej soboty, czyli tydzień. No, tydzień, więc no muszę to ogarnąć. Tam też jest z tego co pamiętam starzec roleja do odmłodzenia, więc no dzisiaj taki plan na odcinek. Zaczniemy od rozpakowania naszego koszyka z roślinami. Obfitość. Tak jak mówiłam, tutaj są rośliny poukładane warstwowo, więc tutaj wiele rzeczy się dzieje. Między innymi szeflera straciła jeden liść, ale widzę, że on i tak był jakiś wybrakowany, więc niewielka strata. Też w zeszłym tygodniu na szybko obcięłam sobie sadzonkę pieniążka, on trochę przesechł. I tak leży? Tak, i tak leży, więc musimy go wsadzić do wody, to odżyje. Niesamowite są te rośliny. Będziemy hodować od nowa pieniążka. Co tutaj jest? A, tu jest ten zakręcony starzec. O jacie, ale się sypie. Strasznie się sypie, więc go też musimy sobie odmłodzić i pociąć. Tutaj są dwie odmiany starców, więc je sobie też rozdzielę. Też je sobie rozdzielę i będę hodowała je osobno. Mocno dłoń kamerzysty. Tak. Co tu jeszcze mamy? O! Mamy tutaj Philodendrona White Princess. O, taki o. Nie wiem, czy pamiętacie, to jeszcze jak mieszkaliśmy w domu, go sobie cieliśmy razem i walczyliśmy o lepsze wybarwienie tego Philodendrona. I zobaczcie, no nawet nam się to udało, fajniej się wybarwia i też się zastanawiam, czy go na wiosnę nie potnę i od nowa całkowicie nie będę hodować, bo on też jest taki brzydki, poprzerastany, więc fajnie by było go odmłodzić i zrobić sobie nową roślinkę. Tutaj też widzicie, jak wyglądają rogi. Takie, o, wzięłam swoje łosie rogi, ono też tutaj w tym koszyku przeschło i traci liść. Łosa się nogi? A tak, to kiedyś oglądałam, jak ona się nazywa ten kanał? Niesia? Jakoś tak. Taka youtuberka, ona ma naprawdę duży kanał i ona też robi takie houseplant tury, opowiada o swoich roślinkach czasem, ale ona jest też taka bardziej lifestyle'owa i ona pokazuje swoje łosie rogi i mówi, ja nie pamiętam jak się nazywa ta roślina, uszy łososia czy coś takiego, nie mogłam, no, niesamowicie przekręciła nazwę, ja też przekręcam nazwy roślin, ale uszy łososia to było naprawdę mocne, więc musiałam Wam o tym opowiedzieć. O, wzięłam jeszcze swojego fikusa Moonshine, on też widzę trochę tutaj przesech, ale go podlejemy, może też go przesadzę. No i go tak zamierzam postawić, sobie zrobić taki fikusowy parapecik z tych oto tutaj dwóch fikusików. Który parapecik? No w sypialni, w moim pokoju, Miłoszu, nie w twoim. W moim ma być burrito. Tak, Na w parapecie. twoim tylko kaktusy.
No i jeszcze tutaj już widzicie od początku wzięłam tą Sukulenty. swoją szeflerę Jenny i ona już naprawdę zasługuje na jakąś porządniejszą podporę, taką dłuższą, żeby ją tutaj ładnie prostować. Ja w ogóle marzę, żeby ta szeflera była taka gigantyczna u nas w mieszkaniu, w salonie. I jeszcze marzę o dużej z tradycji Nikolaj. Ale Nikolaj to ja muszę sobie kupić, bo nigdy nie miałam. Miałam tylko tą pomarańczową z tradycji królewską. Więc tak się prezentowała zawartość koszyka roślinnego. Zobaczcie, nic tutaj nie ma. Możemy już jechać po kolejne roślinki do domu. Nie mamy miejsca już. Mamy miejsce. Nie mamy miejsca, koniec. Mamy miejsce. Była ostatnia dostawa. Jeszcze dużo roślin zostało, ale widzicie, mam co robić i jest coraz bardziej zielono. Tak się cieszę, A ten starzec ci że mamy coraz więcej nie roślin, zakwitnie ci we wszystkich? których jest starzec. No bo on po kulki powrzucał do wszystkich doniczek. Nie, raczej nie. Ale tutaj też widzę w szeflerze są przypadkowe sedum burrito, więc jak już macie sedum burrito, to wiecie, to się rozsiewa wszędzie. Nasze prace zaczniemy od czystej roboty, że tak powiem, no bo zaczniemy od tego, z czym będę miała najmniej pracy, czyli najpierw sobie przytnę tą moją kalisję, no i po prostu tego matecznika wywalę, bo z niego nic nie będzie, bo jest strasznie pousychany i splątany. I tutaj na pewno będę miała dużo sadzonek, to się łatwo ukorzenia, więc nie będzie ryzyka, że zatracę roślinkę, bo na pewno coś mi się ukorzeni. Tnąc będę zostawiała sobie takie dłuższe łodygi, żeby nie musieć ich po prostu obskubywać z tych ładnych, zdrowych liści, tylko te takie suche sobie zdejmuję i w tych miejscach one mi będą puszczały korzonki, te sadzonki. Więc też no, wykorzystam to, że ona mi tutaj tak podeschła. Tyle wyszło mi sadzonek z tej kalisji, no naprawdę dużo i się właśnie, tak jak mówiłam, starałam zostawiać takie łodyżki. Cięłam wszystkie sadzonki tym swoim nożykiem z temu i jest to naprawdę super, polecam Wam. No i teraz zostawię sobie te sadzonki do przeschnięcia i potem je dam do wody. Sądzę, że tak w przeciągu 2 tygodni one mi powinny wypuścić korzonki i będę je sobie sadzić. Dla tego starca zwisającego już nie ma ratunku. Muszę go pociąć i ukorzenić od nowa, ale przynajmniej będę miała świeżą, młodą roślinkę, bo i tak on tutaj był przeschnięty taki od góry. No i ja akurat w przypadku tego starca będę stosowała ukorzenianie go od razu w ziemi, bo on ma niestety dużą tendencję do gnicia, gdy go ukorzeniamy w wodzie, więc ja robię tak, że po prostu go sobie potnę, wsadzę do ziemi w miejscach, gdzie on ma takie wypustki z korzeniami powietrznymi i on mi się ładnie powinien ukorzenić właśnie w ziemi. No i po prostu będzie stał na słonecznym miejscu, żeby ta roślina dostawała dużo tej energii ze słońca poprzez proces fotosyntezy i wszystko powinno być dobrze. Ja już nieraz go ukorzeniałam właśnie w ziemi tym sposobem i wszystko fajnie mi się przyjmowało i rosły mi naprawdę duże rośliny. Zobaczcie, tutaj naprawdę też jest duży okaz. Wcześniej miałam jeszcze to już jak prowadziliśmy kanał, nie wiem czy pamiętacie, też miałam 2 takie duże wtedy starce zwisające, więc naprawdę ukorzeniając tą metodą można uzyskać fajny efekt, efektowną roślinę. Pocięłam i posadziłam te starce. Zobaczcie, takie wyszły mi 2 sadzoneczki. Jedną zrobiłam dla siebie, drugą dla mamy. W sumie to mogłam zrobić więcej tych sadzonek, ale tak mówię, nie, no już mi się nie chce, nie będę się z tym męczyć. No i wyszły mi takie 2 starce i po prostu ja te gałązki wsadziłam do ziemi, też zbytnio ich nie obrywałam z tych kuleczek, które były na tych gałązkach. One mi się powinny po prostu ładnie ukorzenić od razu w ziemi. I powiem Wam, ta mieszanka Bigos z Allegro jest spoko, ale no tak, żebym miała komuś polecić, żeby sobie kupił, to powiem Wam tak średnio. Dla mnie jest ok, ale jakieś podłoże premium to nie jest. No może być na taki domowy użytek dla amatorów. No i tutaj jeszcze posadziłam sobie tego starca Herneusa. Tutaj miałam mniej sadzonek, bo coś ten starzec Ruleja widocznie był silniejszy, jak one rosły w jednej doniczce i ten gatunek zaczął zanikać, więc no on musi rosnąć osobno.
Także tyle było z odmładzania roślin i bierzemy się za przesadzanie. Przesadzimy sobie na pewno tego różowego fikusa, bo on jest naprawdę, ma beznadziejne podłoże i w końcu mu dam ładną osłonkę. Zabieramy się za tego fikusa. Tutaj muszę dość porządnie oczyścić korzenie. Dobrze, że on nie jest przesuszony, to ma te korzenie bardziej elastyczne i nie powinny one mi się tutaj zbytnio uszkodzić i pourywać. No ale no już musiałam go przesadzić. On wcześniej to w ogóle stał bez żadnej osłonki, tylko taki był, wiecie, stał na instrukcji chyba od piekarnika, więc to już w ogóle była masakra. Ale to jest nasza pierwsza roślina, jaką kupiliśmy tutaj do nowego mieszkania, prawdaż, Miłoszu? Tak. Tak, pamiętasz jak to Miłosz mi kazał ją kupić w ogóle, bo ja byłam taka smutna na początku, że nie mamy żadnych roślin i poszliśmy do sklepu i Miłosz mówi, a kup se. Także no, historyczna chwila. Pocieszenie było dla Ciebie niesamowite. Tak. Przesadziłam fikusa i oczywiście jego korzenie musiało być w coś zawinięte, więc go uwolniłam. Będzie mógł teraz swobodnie rosnąć i poszłam za ciosem i przesadziłam też tego moonshine'a i zobaczcie, one teraz są w dwóch takich samych osłonkach, więc będą fajnie się prezentowały obok siebie na parapecie. To na pewno w kolejnych roślinnych odcinkach pokażę Wam te wszystkie roślinne aranżacje, jak to teraz będzie u nas wyglądać, bo coraz bardziej, tak wiecie, przemyślanie zaczynam ustawiać te wszystkie rośliny. Też w ostatnim vlogu chyba mi już Wam trochę pokazał, jak ustawiam rośliny przy oknie, teraz na okres zimowy, żeby miały więcej światła. Tak, wszystko im pokazałem. Tak, wszystko widzą, pokazałeś. A teraz przechodzimy do Frytka, no bo Frydek naprawdę zasłużył na większą doniczkę, jest już olbrzymem, więc dostanie coś większego i mam nadzieję, że zacznie znowu pięknie rosnąć, bo na razie to tak, no trochę zaczął tutaj, widzicie, gubić tych liści, ale mam nadzieję, że jak dostanie większą doniczkę, nowe składniki odżywcze dostanie z nowej ziemi, więc no wtedy mam nadzieję, że zacznie rosnąć. Frydek jest tak duży, że się nie mieści w kadrze, ale przez to, że jest taki przerośnięty, to łatwo mi wyszedł tutaj z osłonki. Tutaj widzę, że bulwka jedna wyszła na zewnątrz. No to tą bulwkę dam koledze z pracy, bo on też chciał tego Frytka zielonego. Troszkę się postaram mu tutaj rozluźnić te korzenie, ale nie będę też go całkowicie rozplątywać, bo nie chcę na razie też wysypać no, tych bulwek, które tutaj zostały, te mniejsze. Chcę, żeby on mi się tutaj zagęszczał sam z siebie na razie. A może na wiosnę zrobimy sobie frytkowe przedszkole, bo to na pewno będzie lepszy czas dla roślin, no bo wiecie, więcej światła, rośliny będą lepiej rosły, ale tutaj powiem Wam, on ma tych bulwek co niemiara, więc muszę też uważać, co tutaj mi wypada z jego korzeni. Ogarnęłam Frytka i odzyskał on stabilność w nowej, ciężkiej osłonce. Specjalnie mu dałam ceramiczną, żeby się nie przewracał i jej nie przeważał, bo ta, co był w niej poprzednio, no to ledwo go utrzymywała. Ja już tam bambusa mu wepchnęłam, żeby on się nie przewracał, więc no już Frydek ogarnięty. Mam nadzieję, że on przestanie gubić te liście. I też wydobyłam z niego jedną bulwkę. Dla kolegi z pracy to mu dam, bo też mu dałam wcześniej tego Frytka variegata jedną bulwę i też hoduje, także teraz będzie hodował też zielonego do kompletu. Więc no tak się prezentowały nasze roślinne porządki. Parę roślinek sobie ogarnęłam, ale dużo przede mną, bo chcę przejść, wiecie, tak przez wszystkie rośliny po kolei, które tutaj przewożę. Je też tak ładnie posadzić w osłonkach, które będą do siebie pasowały, żeby móc je też jakoś sensownie porozmieszczać na parapetach, żeby to tworzyło takie ładne, spójne kompozycje. I też oczywiście będę wszystkie rośliny przesadzać do nowego podłoża, no bo mam na przykład dżownicę w tym moim glorku, więc też się muszę tym zająć, wymienić mu całkowicie podłoże. Muszę też podzielić na dwa mojego philodendrona Prince of Orange, także jeszcze wiele roślinnych odcinków przed nami, wiele pracy z roślinami.
I to by było na tyle, bo Miłosz już tutaj przebiera nóżkami. Ginę. Tak, zastała nas też noc, zrobiło się ciemno, więc dziękuję Wam za uwagę i oczywiście jeśli film Wam się podobał, to zachęcam Was do zostawienia lajka, komentarza i do zasubskrybowania tego kanału. Każdy sub od Was pomaga nam się rozwijać i zachęca nas do tworzenia większej ilości filmów. Jak chcecie roślinne, to muszą być lajki. Tak, jak chcecie roślinne odcinki, musi być dużo lajków, bo nie wiecie, co ja tutaj muszę z Miłoszem przechodzić, żeby mówić, że chodź, nagramy roślinny odcinek, porobimy coś z roślinkami. Nie wiecie, jak ja go muszę prosić dla Was. Jak ja muszę się chować po domu. Tak, no. Więc no, pamiętajcie, dużo lajków i komentarzy. To do następnego. Pa! No, trzymajcie się.